Dzień 7. Odkąd ostatnio byłem u fryzjera. Byłem i niedługo znowu będę, bo ja chodzę regularnie do fryzjera, gdyż bez względu na to, jak moja drużyna się prezentuje, jakie osiąga wyniki, ja chodzę do fryzjera. To taki żarcik, gdyż ostatnio przed meczem w sumie z West Hamem, to internet szalał, media szalały, czy ktoś się obetnie, czy się nie obetnie, czy będzie cięcie włosów, czy nie będzie cięcie włosów. Zamiast skupiać się na meczu, zamiast skupiać się na taktyce, część ludzi myślała, czy będzie cięcie, czy nie będzie cięcie. A ja tutaj sobie żartuję z tego wszystkiego, bo ja chodzę do fryzjera, bo ja się obcinam. I Was również zachęcam do chodzenia do fryzjera. Wiecie, nigdy nie wiadomo, ale może akurat Wasz fryzjer ma rodzinę. I tą rodzinę też musi jakoś utrzymać. Więc chodzimy do fryzjera, obcinamy się i tyle. A teraz cóż, może sobie chwilkę porozmawiajmy o meczu z West Hamem, tak? O tym, że West Ham znowu znalazł na nas patent. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! Więc jak powiedziałem, West Ham znowu znalazł na nas patent. Po raz kolejny remisujemy z West Hamem 1-1. Po raz kolejny nie byliśmy w stanie jakoś specjalnie zagrozić drużynie z Londynu. Jakoś pierwsza połowa nie napawała zbyt dużym optymizmem. Natomiast jakieś mieliśmy nadzieję w stosunku do drugiej. Natomiast w drugiej niewiele się zmieniło. Wręcz straciliśmy bramkę i musieliśmy ten wynik gonić, co nie było sprawą łatwą. West Ham zagrał dobrze. West Ham przede wszystkim dobrze poruszał się w obronie. Wyeliminowali naszą najskuteczniejszą broń, jaką są ataki skrzydłami. Ataki skrzydłami zostały zamknięte, można powiedzieć, i tutaj już sobie nie radziliśmy. Gdzieś brakowało w nas tej werwy, brakowało gdzieś takiej bezczelności, jaką ma na przykład Amad Diallo, gdzieś pojedynków 1 na 1, szarpnięcia z jednej strony, z drugiej, gdzieś tam próbę wejścia indywidualnego w to pole karne. Tego wszystkiego brakowało. Pomysły nie takie, gdzieś widywało się, że na przykład jak mieliśmy w polu karnym Amada Diallo i Briana Mbumo, to my robimy wrzutki w pole karne. Po co? Tam są same kolosy w tym polu karnym, a my mamy dwóch takich małych knypków tam i co oni mają wygrać? Jaką piłkę górną mają wygrać z tymi kolosami? Cóż, nie bardzo to wyglądało. Ale cóż, mogliśmy się spodziewać, że kiedyś taki mecz nadejdzie słabszy. Nadszedł z West Hamem. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że akurat z West Hamem taki mecz nadejdzie. Ale nadszedł z West Hamem ten słabszy mecz. Nie jest to jakaś tragedia, tak? Bo ten mecz zremisowaliśmy. 1 punkt na wyjeździe zdobyliśmy. Wciąż nie przegraliśmy meczu pod wodzą Michaela Carricka. Natomiast mówię, wczoraj nic nam nie leżało, nic nam nie wychodziło. Nie wiem, jakby ktoś rzucił czar na tą drużynę, jakby ktoś rzucił czar ogólnie na boisko i na poczynania boiskowe. Gdy się wydawało, że już gdzieś mamy ten West Ham, gdzieś Casemiro strzela bramkę, tak? Zresztą bardzo ładną bramkę z główki. Do głosu dochodzi VAR. Niestety, co się okazało? Casemiro ma za duże kolano. I parę centymetrów zdecydowało, że jednak był podobno spalony. Kolano gdzieś, nie wiem, może powiem bardziej w klęśle je trzymać, nie wiem. Ale to tak już, wiecie,
żartując trochę z tego wszystkiego, tak? No bo, no mówię, no to już tam niesamowite milimetry odegrały rolę, tak? No i walczyliśmy, staraliśmy się, próbowaliśmy, no ale to było takie troszkę walenie głową w mur. No mówię, nasze skrzydła zostały odcięte i niewiele z tego wychodziło. Na całe szczęście wszedł Benjamin Szeszko. Podwyższyliśmy nasz atak. I gdzieś już oddał wcześniej strzał na bramkę. Nie był to groźny strzał, ale już coś tam było, już jakieś było zagrożenie. Natomiast wszedł jeszcze Zirkse później i on miał sytuację 100%, której nie wykorzystał. To musi być bramka. Piłka przeleciała obok słupka. No na nasze nieszczęście, na nasze nieszczęście. Natomiast jak już zegar się miał ku końcowi spotkania, już był doliczony czas gry, no Benjamin Szeszko po dośrodkowaniu Briana Mbumo, no fajny, niesamowity, przepiękny ruch nogą wykonał, gdzie umieścił piłkę no, w górnej części bramki, tak? W górnym rogu bramki. Po prostu gdzieś ruszając tą stopą, zmieniając lot piłki. Także no, majstersztyk, uderzenie majstersztyk, technika majstersztyk. I to gdzieś taka jest osłoda tego wczorajszego spotkania, bo mówię, z samego spotkania no, niewiele wynikało. Takie, bym powiedział, leniwe było to spotkanie. Takie leniwe, no środek tygodnia, wtorek wieczorem. No gdzieś to nam nie leżało. I no mówię, mimo że tam każdy starał się jak mógł, no to duże brawa należą się drużynie West Hamu za to, że no zdominowali nas że momentami i gdzieś zablokowali nasze mocne strony. No i strzelili bramkę, tak? I strzelili bramkę. Właśnie po tym momencie dominacji straciliśmy bramkę. Po przejęciu piłki, po szybkim podaniu nie pozbieraliśmy się. Niestety swoją cegiełkę do utraty tej bramki dołożył Kobbie Mainoo. Jak chwalimy go za grę z piłką przy nodze, tak bez piłki tutaj no popełnił błąd i to był jego zawodnik, tutaj nie ma co winić Martineza, bo on stał tyłem, on nie widział co się dzieje, on tego nie kontrolował, ale cały przegląd sytuacji miał Kobbie Mainoo. No i gdzieś spóźnił się, nie dobiegł, odpuścił sobie, no to nie powinno mieć miejsca, natomiast no nasza obrona pokazuje, że jednak no zdarzają nam się takie rzeczy. Cóż, no na pewno nie można odmówić zawodnikom chęci, mi się wydaje, natomiast samych chęci, wiecie, no nic nie wynikało. Tutaj potrzeba czegoś więcej, tak? Potrzeba było jakiegoś przełamania, jakiejś szybszej gry, jakiegoś szarpnięcia tych akcji, no próby indywidualnej gry. No mało tego było, mało było strzałów z dystansu. Gdzieś, żeby tą obronę West Hamu wyciągnąć trochę. Ogólnie jakoś tak ciasno było na tym boisku. Kuna bardzo słaby mecz wczoraj, no ale no mówię, no mogliśmy się spodziewać, że prędzej czy później taki mecz przyjdzie. Natomiast mówię, nikt się nie spodziewał, a raczej mało kto się spodziewał, że właśnie ten mecz nastąpi no z West Hamem. No, my liczyliśmy pewnie, że może to być z kim innym, ale nie z West Hamem. Prędzej z Evertonem niż z West Hamem. Natomiast West Ham całkiem nieźle sobie ostatnio poczyna i są na dobrej drodze, żeby opuścić strefę spadkową. Dlatego no tak jakby na to spojrzeć tak z boku, nie sercem kibica Manchester United, tylko zwykłego kibica, no to po prostu West Ham ostatnio przejawiał takie różne rzeczy i gdzieś dawał, że tak powiem, do zrozumienia otoczeniu i innym drużynom, że no łatwo, tanio skóry nie sprzeda i jest gotowy o walkę o utrzymanie na całego.
No cóż, no mówię, następny mecz będzie z Evertonem, ale to teraz mamy w weekend przerwę, tak, bo jest FA Cup, my mamy wolne, będziemy trenować i szlifować formę, no. Myślę, że jakieś wnioski po tym meczu zostaną wyciągnięte i będziemy szlifować tą formę. Aha, zapomniałbym, jeszcze była akcja, gdzie no kolejny na wytrenowany to był rzut rożny i tam uderzał bodajże Luke Shaw. Natomiast na posterunku był nie kto inny jak Aaron Wan-Bissaka, nasz były zawodnik, nasz były obrońca. Był tam gdzie powinien, zablokował ten strzał, nie pomógł byłym kolegom, nieładnie z jego strony. No cóż, pech. Pech, że akurat tam się znalazł. No pech dla nas, dla West Hamu, wielkie szczęście. No cóż, trzeba cieszyć się z tego remisu i cieszyć, no za dużo słowa, bo remis to jednak jest strata punktów, to jest jednak strata 2 punktów niż zyskanie 1 punktu. Natomiast no cóż, no lepsze to niż przegrana, tak? Ale mówię, no raczej traktujmy to w kategorii straty 2 punktów, która nie powinna mieć miejsca, bo no, drugi raz z West Hamem z rzędu remisujemy 1-1 i na 6 możliwych punktów zdobywamy tylko 2. Także no wiem, że nie tego wszyscy się spodziewaliśmy, ale no, trzeba to jakoś przyjąć, tak? Trzeba to przyjąć. I tak patrząc szerzej na to wszystko, mamy 4 wygrane, 1 remis na 5 meczy, więc to jest bardzo dobry wynik. Wciąż jesteśmy w top 4, bo Chelsea również zremisowała. Także wciąż liczymy się o Ligę Mistrzów. Szkoda tego meczu, bo mogliśmy tej Chelsea odskoczyć. Natomiast no jest jak jest. Na pewno nie możemy mieć zastrzeżeń do wczorajszego meczu, jeśli chodzi o grę naszych obrońców, jeśli chodzi o grę Maguire'a, jeśli chodzi o grę Martineza. Mówię, ta bramka to troszkę kto inny tam zawinił. Chłopaki starali się, robili co mogli. Nie wiem, czy tam Maguire złapał jakąś kontuzję, czy nie, troszkę się tam trzymał za udo. Natomiast później został zmieniony przez Leniego Yoro, który również dobrze się pokazał i miał 2 kluczowe interwencje, 2 kluczowe wślizgi, można powiedzieć, w naszym polu karnym, gdzie tam blokował dośrodkowania, tudzież strzały. I na pewno dobrze się wprowadził z ławki rezerwowych, gdzieś trema go nie zjadła. Mówię trema, no dlatego, że no, ostatnimi czasy nie grywa i gdzieś może czuć się lekko stremowany, tak, jeśli nie jest ograny. Natomiast spisał się bardzo dobrze. No mówię, to powinny być 3 punkty, niestety jest tylko 1 punkt. No, spodziewaliśmy się troszkę czegoś innego, ale mówię, prędzej czy później można było się spodziewać, że taki słabszy mecz nastąpi. No i nastąpił no wczoraj. W każdym bądź razie, no, jak już powiedziałem, teraz przed nami dość dużo przerwy, więc myślę, że jest to dość dobry czas na dopracowanie pewnych szczegółów, jeśli chodzi o no przede wszystkim stałe fragmenty gry, tak? No i ogólnie o poruszanie się drużyny, no jest dużo czasu, mają dużo naprawdę godzin treningowych, no, żeby wdrożyć różne pomysły. A my czekamy na kolejne spotkanie. Pewnie będziemy czekać z utęsknieniem. Troszkę to potrwa, więc będziemy nerwowo spoglądać pewnie w kalendarz, kiedy to wreszcie nastąpi. No cóż, sorry, że tak było mało jakoś tak o tym meczu tak szczegółowo, no ale tu nie ma, jak wiecie, no nie ma tu się za bardzo w co tak wgłębiać, bo mecz był słaby, mecz był po prostu w naszym wykonaniu słaby i koniec, kropka. Także jeśli Wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, to nie robicie, a podobało Wam się to, co robię. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie o tym wszystkim, o tym meczu.
Jak wy to wszystko postrzegacie? Trzymajcie się, na razie, hej!